Niezwykłe losy Jana III Sobieskiego. Zwycięstwa kształtowane przez sojusze, intrygi, zbiegi okoliczności, a może przeznaczenie. Zapraszam do obejrzenia fascynującej opowieści o polskim królu, pałacu w Wilanowie oraz jego budowniczych i opiekunach. Jan III Sobieski. Historia w kamieniu zapisana. Królewskie fortele i kopie. Zwycięstwo chocimskie Jana Sobieskiego przyniosło mu królewską koronę, lecz nie zażegnało zagrożenia tureckiego. Nowo wybrany monarcha kontynuował wojnę, ponieważ próby dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z Wysoką Portą Ottomańską spełzły na niczym. Silna armia sułtańska pod wodzą Ibrahima Szyszmana, zwanego Tłuściochem, grasowała na Podolu. Dramatyczną walkę z Tatarami stoczył Sobieski już na początku swego panowania, pod Lwowem 24 sierpnia 1675 roku. 20-tysięczna armia turecka, wspierana licznymi ordami muślimów, wyruszyła lewym brzegiem Dniestru. Kilkadziesiąt tysięcy ordyńców pod wodzą synów chańskich, Nuradyna, Safy i Hadży Girejów Szyszman wysłał na Lwów. Po zdobyciu miasta mieli rozpuścić Czambuły aż po Lublin. W tym czasie król koncentrował wojska pod miastem, dysponując zaledwie 6 tysiącami żołnierzy. Nie mogąc otoczyć Ordy, postanowił więc tak ustawić swą armię, by odciąć nieprzyjacielowi drogę i rozbić go pod miastem. Historia w kamieniu zapisana. Wasza Królewska Mość. Han wszystkie ordy komenderował spod Lipiec w Mile za Złoczowem 22 sierpnia. Komendę swym synom poruczył Nuradynowi i Safie Girejom z przebrakowanymi co celniejszymi ordami i od Wukoń polecił szybko iść na Lwów. Trzeci syn, Hadży Girej, z ranka ku 2:00 po południu szturmował Złoczów, lecz odpędzony celnym ogniem naszej artylerii, poniósłszy ciężkie straty, musiał zrejterować. Safa Girej zaś z całą ordą lotem ptaka bieży ku Lwowu. Ekspedite podjazdy nasze wyszły ku glinianom i winnikom. Gęste straże takoż po szlakach dojazdowych rozstawione w promieniu 2-milowym od Lwowa mają śledzić ordyński pochód, o wszystkim nam donosić. A pułkownik Atanazy Mioczyński, co go wyprawił przed świtaniem we 2,5 tysiąca koni, wrócił już? Ani widu, ani słychu, Wasza Królewska Mość. Czekać nam go trzeba. Zacny to żołnierz i roboty nie pokpi i najpewniejsze wieści o Ordzie przywiezie. Kazałem takoż ze wszystkich dział na lwowskich bastionach uderzyć na trwogę. Cechy mieszczan i rzemieślników mają stać pod bronią, z zapalonymi lątami dzień i noc na murach. Jedno pewne, nie oddam Lwowa bisurmanom, a i do oblężenia dopuścić nie chcę. Król, obserwując teren przyszłych zmagań, uznał, że atak nadejdzie z strony Glinian, wąwozem opodal wsi Lesienice. Tam też postawił straż przednią, dowództwo poruczając strażnikowi koronnemu Stefanowi Bidzińskiemu i Hieronimowi Lubomirskiemu. Piechota zajęła pozycję w chaszczach na zboczach wąwozu. Na szczytach ustawiono armaty, a na samym trakcie stanęła jazda. Za awangardą zajęło miejsce 1500 husarzy dowodzonych przez króla. Tyły osłaniał hetman polny Michał Radziwiłł z Litwinami, a trakt na winniki flankowała piechota generała Krzysztofa Koryckiego. Łuny pożarów utwierdziły tylko słuszność monarszych przewidywań. 24 sierpnia około 3:00 po południu główne siły Safy Gireja weszły do wąwozu nieopodal Lesienic. Umiłowana Pani Matko, kreślę słów kilka z miłości synowskiej na pobojowisku lesienickim pod Lwowem. Wczoraj mielim tu srogą potrzebę z Tatary. Około 3:00 równina okryła się mrowiem tatarskiem. Powitały je zaraz nasze działa i ogień muszkietowy piechoty ukrytej w zaroślach. Przodem wyleciała kupa muślimów pod karczmę lesienicką, którą podpaliła, lecz niedaleko zapędzić się mogła. Obie części armii naszej, wyszedłszy z wąwozu, rozwinęły się tak, że zajęli całą wieś Lesienicę. Rycerstwo polskie stanęło chłop obok chłopa od lasu do lasu. Nuradyn Sołtan
miał ogromną przewagę. Nie mógł jednak oskrzydlić i ogarnąć naszego czoła swoim półksiężycowym szykiem. Łudziły go ruchy kopii dostrzegane na wzgórzach w dali, a trzymane przez ciurów dla powiększenia pozornej głębokości naszych linii bojowych. Król objeżdżał szeregi i wołał ku nam: pamiętajcie, albo tu zginę, albo zwycięzcami będziemy. Ani wątpić, że byłby zginął w razie porażki, bo w mieście zagrożonym znajdowała się jego ukochana żona z dziećmi. Za natarciem mojego pułku pomknął i sam król w tropy z husaryją. W przeokrutnej rzeźbie mieszały się okrzyki Jezus Maryja i Allah. Wrzawa i szczęk oręża ponoć dolatywały aż do wałów miejskich przez 2 pacierze. 2 razy wiodłem jazdę do szarży i ścieralim się z ordą pierś w pierś. Bisurmany twardo nas odpierali, gęsto odstrzeliwując się z łuków. Ale 3. szarży, wspartej całą husaryją, krymscy nie wstrzymali. Tataria pierzchała podobna stadu spłoszonych jeleni. A pościg trwał ponad milę, aż do zwycięstwa. Przez noc moje chorągwie stały w sprawie na pobojowisku, a o świcie wyprawiłem rekonesans, ale po drogach znajdowano tylko strzały, łuki i szable pogubione przez muślimów, obłąkanych strachem podczas rejterady. O zwycięstwie zadecydował sam Bóg stojący za nami, kunszt dowódczy najjaśniejszego króla Jana III, znajomość terenu, dyscyplina dowódców, męstwo żołnierza oraz skuteczny fortel z zatkniętymi w ziemię kopijami husarskimi. Na płaskorzeźbie wilanowskiej przedstawiającej bitwę pod Lwowem na pierwszym planie widać 3., piorunującą szarżę husarii, którą wiedzie Jan Sobieski wprost na stłoczone i przerażone szeregi Tatarów. Fresk stworzył Stefan Szwaner, umieszczając wokół króla jego towarzyszy broni, Stefana Bidzińskiego i Michała Radziwiła. W dali widnieją drzewa oraz rząd kopii husarskich, a prawą stronę kompozycji flankuje armata wycelowana w Ordyńców. Całość kompozycji wieńczą mury i bastiony Lwowa, za których wychylają się zarysy budynków i dachów miejskich. Widać więc, że Szwaner doskonale znał i starał się uwypuklić kunsztowny fortel zastosowany przez Jana III, a odgrywający podczas bitwy tak istotną rolę. Jak wspomniano wcześniej, płaskorzeźby wilanowskie ilustrujące zwycięskie boje króla Jana podlegały zmianom formy na przestrzeni stuleci. Na te przeobrażenia zwrócił uwagę profesor Mariusz Karpowicz, krytycznie oceniając ich ówczesny wygląd. Gdyby się płaskorzeźby Szwanera zachowały w formie nieskażonej, do naszych czasów stanowiłyby zabytek niezwykłej wagi, jako jedyne ocalały płaskorzeźby bitewne czasów króla Jana. Niestety, to co dziś widnieje na attyce Pałacu Wilanowskiego, to tylko karykatura oryginału, nędzny pastisz. Zaginęła bezpowrotnie świetna faktura, subtelny rysunek, portretowość głów, walory perspektywiczne, no i charakter ogólny silnie nawiązujący do antycznych marmurów. Zespół ekspertów z lat 90. XX wieku, pracując nad odtworzeniem reliefów w pierwotnej formie, powołał komisję specjalistów, muzealników, historyków, konserwatorów sztuki i technologów. W jej skład weszli Mariusz Karpowicz, Włodzimierz Godlewski, Andrzej Kos, Juliusz Chruścicki, Wojciech Fijałkowski, Kinga Szczepkowska-Naliwajek, a także Maria Rudy i Paweł Karaszkiewicz. Po rozważeniu wszystkich argumentów i przeanalizowaniu wszelkich aspektów merytorycznych i technologicznych podjęto decyzję o przywróceniu pierwotnego kształtu płaskorzeźb wilanowskich, czego udało się dokonać po wielu wysiłkach.